wszystkich. Mam na imię Lena i jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie OLM. Dzisiaj chcę pokazać Wam transformację takich oto dżinsów. Męskie, czarne, zwyczajne, nic specjalnego. Tyle, że to są bardzo dobre gatunkowe, markowe spodnie. I oczywiście wywalić takie rzeczy nie możemy. A ponieważ muszę powiększyć te spodnie dla swojego męża o 12 cm, to wykorzystam już ten sposób, który pokazywałam Wam w swoich filmikach. Rozcinając na boku przed szwem, ten grubszy, bo dżinsy mają ten właśnie boczny, gruby szew, to rozcinając centymetr przed tym szwem, wstawię tyle, ile będę potrzebować i potem pokażę, jak możemy zupełnie zmienić te dżinsy, zrobić ich ciekawe i oczywiście w stylu boho. Więc do tego tylko Wasze pomysły i chęć. No i żeby to zrobić, dużo nie trzeba, tylko Wasza chęć. Więc zaczynajcie. A co możemy zrobić i w jaki sposób, wszystko Wam pokażę. Zaczynamy. No i teraz, moje kochani, patrzcie. To są dżinsy. Położyłem tak, żeby właśnie bok był widoczny i muszę zaznaczyć linię, gdzie będę przecinać. I jest dwie wersje. Jedną z przodu i jedną z tyłu. Dlaczego musimy się zastanowić? Ponieważ w zależności od tego, jak te dżinsy wyglądają tutaj u góry, czasami są kieszenie, czasami z tyłu więcej kieszeni. Musimy wybrać miejsce bardziej dostępne dla nas i do szycia. No w moim przypadku tu jest naprawdę dużo różnych kieszonek, dlatego dla mnie będzie łatwiej zrobić, przeciąć te spodnie właśnie po tylnej stronie. Dlatego tutaj odkładam sobie 1 cm i zaznaczam linię, gdzie będę przecinać. Nie jest to trudne, jest to łatwe i musimy zawsze, zanim zaczniemy cokolwiek robić, musimy zastanowić się, żeby sobie nie dołożyć roboty, tylko zrobić ją bardziej łatwą. Dlatego tutaj w moim przypadku, tak jak powiedziałam, bardziej logicznie i łatwiej przeciąć te spodnie po tylnej stronie. Tutaj pytała mnie jedna pani, czy ja jestem krawcową. Nie jestem, bo gdyby oglądała moje filmiki wszystkie, to na pewno by słyszała o tym, że nie jestem krawcową. Ja o tym mówię, nic nie mam do ukrywania, jestem artystką, o tym też mówię. A to, że lubię robić różne rzeczy, przyróbki, lubię dawać nowe życie starym rzeczom, bo nie wywalam nic, tylko biorę narzędzia, maszynę mam i robię to, co możliwe, żeby uratować starą rzecz. Także nie jestem krawcową i być może, jeżeli oglądacie moje filmy i coś Wam się wydaje niepoprawnym, bo oczywiście nie stosuję żadnych jakichś tam prawidłowych według krawiectwa reguł, to przepraszam za to bardzo, ale robię to na podstawie swojego życiowego doświadczenia, powiedzmy, bo przez całe życie coś robiłam, przerabiałam, cięłam taty koszule i krawaty i różne rzeczy i ze swojego doświadczenia życiowego robię te rzeczy. I teraz rozcinamy. Tu zaznaczyłam te linie, przecinamy, nie boimy się, nie zepsujemy, chociaż mój mąż zawsze mówi, że ja biorę dobre rzeczy i psuję. No bo wiadomo, że jak chcesz coś zmienić, to musisz rozciąć, musisz rozkróć i wydaje mu się, że z tego nic nie będzie, bo dla niego to jest w ogóle czarna magia. Ale nie boimy się tego robić, bo jeżeli coś nie idzie pomyślnie, bo zdarza się,
to i tak nie daję za wygraną, tylko znajdę sposób, żeby tą rzecz wykorzystać i nigdy nie spieszę się coś wywalać. Także nie bójcie się, wyciągajcie nożyce, stare dżinsy. I dzisiaj jedna sprawa, poszerzymy te spodnie, a druga sprawa, to już jedna już nogawka przecięta, a druga sprawa, pokażę Wam, jak z nieciekawych dżinsów czarnych zrobić po prostu super dżinsy. Znalazłam dwa kawałki od starych dżinsów, różnokolorowe. Odłożyłam tutaj szerokość tyle, ile chcę dołożyć do boku. Wyliczyłam, że muszę dołożyć 6 cm z jednej strony i z drugiej strony. Kawałki są różne, ja później ich poszywam, nie wiem, różnej długości, czyli nie muszą być równe, ale na razie pozaznaczyłam i muszę to powycinać. Myślę, że tyle mi akurat wystarczy. A jak czegoś mi zabraknie, no to przecież mamy zawsze pod ręką do dołożyć, co tam jeszcze więcej potrzebuję. No ale nie będę tutaj Wam zabierać czasu. Wiadomo, że to trzeba przeciąć, trochę to trwa i za chwilę wrócimy. Ja do przecinania wykorzystam matę do patchworka, którą mam. No i nóż specjalny, ale jeżeli Wy tego nie macie, to nie przejmujcie się, możecie zrobić to nożycami, tylko dłużej to będzie trwało. Ale generalnie ja wykorzystam, bo przecież mamy, tak jest o wiele szybciej. No więc wycinamy paski potrzebne nam szerokości. Wy sobie możecie zrobić na ile potrzebujecie. A jeżeli nie potrzebujecie poszerzać te spodnie, no to nie martwcie się, czekajcie aż my wszyjemy najpierw te paski, a później dekoracje, to ja już później pokażę i każdy może to zrobić, jeżeli nie potrzebujecie powiększenia waszych spodni na dowolną ilość centymetrów. Ja muszę to zrobić, bo inaczej mój mąż nie będzie mógł zakładać, więc najpierw na rozciętych spodniach przyszyjemy te paseczki, żeby były rozmiarowo odpowiednie, a później dalej proszę się dołączyć, będę pokazywać, jak będziemy dekorować te spodnie. No paski już nacięte i teraz poszywam te paseczki w ten sposób, żeby kolory mi się mijały i zrobię krótsze, bo niekoniecznie takie długie, nieładne, więc chcę, żeby były krótsze, ale to będę później przycinać już w trakcie pracy. Więc na razie musimy zrobić na tyle długie ten pasek, żeby pasował nam na całą długość naszych spodni. No i szyję. Ponieważ boki później będę szywać na zewnątrz i to mi daje później da mi takie ładne tutaj wykończenie, takie frędzle, ale boczne szwy chcę jednak wszyć na wewnątrz. Przycinać na takie dowolnej szerokości, tylko żeby nie w szwie, bo później ciężko będzie szyć, więc przycinam środek, tutaj teraz włożę ten kawałeczek, no i tak dalej. Idziemy. No i już są te paski uszykowane, pokażę z tyłu.
poszywane miejsce, ja nie mam overlocku, ale zrobiłam na zygzaku, mi tego zupełnie wystarczy. Taki pasek, tak jak powiedziałam, nie musi być symetryczny, absolutnie, nawet bym nie chciała i dlatego poprzycinałam te kawałeczki na różne kolorowe i zrobiłam w sumie, to jest góra, zrobiłam 2 asymetryczne paski, tak jak widzicie, i te paski teraz wszyję w spodnie. No i tak jak już mówiłam, zszywać będę nie wewnątrz, tak jak zwykle robimy, tylko na zewnątrz, czyli na prawą stronę. Składamy lewą do lewej i tak jak jest, zszywamy spodnie. Centymetr tak jak mówiła tam po moich rozliczeniach wyszło, że muszę dołożyć te 6 cm, więc ten centymetr tutaj już wliczony na to, że mogę normalnie zostawić na pasie 1 cm i zszywamy te spodnie. No i jeszcze bardzo istotną rzecz chcę Wam powiedzieć, kiedy boki zszywamy spodni, to oczywiście regulujemy, żeby pod spodem te szwy boczne w dżinsach szerokie odwinąć w drugą stronę. Niepotrzebne nam to w szew zakładać. No i co jeszcze bardzo ważne, nie naciągamy, tylko musi iść równo, bo struktura materiału może być różna. Tych dżinsów, które tutaj kawałki wykorzystuję i samych spodni, to jest ważna sprawa. No i te szwy wewnętrzne też rozkładamy na płasko, tak jak widzicie, żeby też nie pogrubiać nam sam szew. I następna istotna rzecz, ja zaraz przyszyję pierwszy raz i koniecznie boki musimy przeszyć 2 razy. 2 razy, nie raz, tylko 2. My zastawiamy ten szew na zewnątrz, żeby nam się później to takie frędzelki pocięte zrobiły, ale żeby to się nie rozsypało, to koniecznie musimy zrobić podwójną linię, zszyć te boki. Pamiętajcie. Teraz jestem w procesie rozkładania aplikacji, bo mój mąż dał zgodę na to, żeby te spodnie były co najmniej 2, nie za dużo, bo przecież to męskie, ale myślę, że te ptaki to są z Nowej Zelandii, jakieś miałam właśnie z lnianego ręcznika i tu są właśnie sowa, symbol mądrości, więc w porządku. I tu jeszcze jakiś ptak, który nazwy tu nie umiem przeczytać nawet, bo pisze się nie wiadomo w jakim języku. No czyli tak, 2 aplikacje przyszpilkowane, teraz dokładam do tego łatki. Tu zrobię tak jak już Wam pokazywałam, wykorzystam do przecięcia tego rozmiaru, włożę to pod spód, drewniane takie coś mam. I zrobię tutaj nacięcie, żebym nie wychodziła za granicę tego kwadracika. To będzie taka łatka pod spodem przyszyta. Ale chcę, żeby była widoczna i muszę te dziury tutaj zrobić. Więc zaczynamy. Robię to poprzek, tam nie róbcie tego na stole, na pewno. Ale teraz właśnie mogę sobie poprzycinać. Trzeba wysiłku, bo materiał jest dosyć gruby, ciężko to się tnie, no ale to się opłaca, bo później te dziury, kiedy wstawiamy jasny dżins, chcę właśnie tutaj pod spód włożyć, to będzie wyglądać bardzo ładnie i warto się pomęczyć. Ja już pokazywałam, jak te łatki można zrobić, jest kilka sposobów. Jest właśnie ta, która pod spodem wkładamy materiał
i wtedy właśnie tylko kawałeczki tej wyciętych materiału będą pokazywać, że tam jest inna odzień. A są łatki, które na zewnątrz się przyszywają dookoła później zygzakiem i są jeszcze te, wstawiamy materiał, wycinamy tą dziurę i widzimy właśnie pod spodem łatkę z drugiego materiału. No, to zależy, kwestia gustu, kto jak lubi. Tak jak ja mówiłam, ja generalnie dziur na dżinsach, na spodniach, na swoich bym nie zaakceptowałam, bo nie lubię. Natomiast łatka z dziurkami, która nie przyśwituje do ciała, tylko jest tam coś podłożone ciekawego, to jak najbardziej. No i teraz, żeby właśnie to było widoczne, to tu powycinamy trochę tych materiałów, bo chcę, żeby było widać. Tak. Tak. Bo wiadomo, że im więcej różności będziemy robić, stosować w dekoracji swoich dżinsów, tym lepiej wyglądają. Na kształt proszę nie zwracać uwagi, bo później jeszcze po wypraniu to się wszystko nam posiepie się ładnie i będzie wyglądać świetnie. A na razie wycinamy. O, tak, wycięłam. I kiedy przełożymy materiał pod spodem, ta łatka będzie wyglądać bardzo, bardzo ładnie. A teraz tutaj przyszykowałam materiał. Położymy w ten sposób i przyszyjemy. Wtedy tutaj się pojawi taka łata. Robimy. No cóż, kochani, tu właśnie te dżinsy i już wszystkie aplikacje, wszystkie ozdoby, które chciałam, już położyłam. Już przyszyte, te łatki, tutaj też inne, kieszonki dwie, zupełnie innego koloru, kontrastowego. Z tyłu nie robiłam za wiele. Po prostu tył lekko. Tutaj parę takich dżinsowych. Nie chcę przedobrzyć, bo to są męskie spodnie, więc musimy tak z ostrożnością. No i co? I teraz rozcięte wciąż nasze dżinsy musimy zszyć. Dopiero jak zszyjemy, tak jak mówię, od kraju tak centymetr na zewnątrz, oczywiście nie przewracamy na lewą stronę, tak jak jest, i potem powiem, co będziemy dalej robić. No, wszystkie aplikacje naszyte, wszystkie łatki, co chciałam, zrobione, boki już te zszyte i teraz chcę jak zwykle wykorzystać odbielacz. Mam tu acę, przyszykowałam miseczkę, szmateczkę, najlepiej sztuczną, syntetyczną, żeby się nie odbarwiała. No i nalewamy teraz odbielacz. Pomieszać mocniej. Tak. Odbielacz. I będziemy działać. Ten materiał bawełna z dodatkiem wiskozy i tutaj testowałam, jak się będzie barwić. Będzie się odbarwiać na brązowo, nie na biało, tylko na brązowo. No i dobrze, bo akurat te tutaj ptaki na drzewach brązowych, ja myślę, że będzie dobrze i zaczynamy. Tylko uważajcie, jak będziecie to robić, uważajcie, żeby swoje rzeczy nie popsuć, dlatego ja właśnie tutaj fartuszek taki sobie założyłam, bo może zawsze przez nieostrożność gdzieś tam kapnąć, więc uważajcie.
już zaczyna odbarwiać. Już zaczyna mnie odbarwiać. Te dżinsy też trochę można. Były czarne, będą brązowe. No i o to chodzi. Nie ma czego się bać, tylko obarwiamy. Tak jest. Właśnie te boki chcę też trochę. Z tej strony też. I zaraz przewrócimy na drugą stronę. I przewracamy na drugą stronę. Tu jeszcze czarne, a tam już zaczynają się wybielać powoli. No i kontynuujemy. Teraz tą stronę. No i jeszcze te boki. Z tej strony tam już zrobione, ale teraz jeszcze tutaj tylko zabrakło mi wybielacza. Muszę trochę dodać.
co chciałam, to zrobiłam. Super. Okej. Jeszcze te matki też można lekko mielić. Okej. Dobrze. No i widzicie efekt, tak? Są nierówności, takie rozwody się pojawiły. No i o to właśnie mi chodzi, bo ja nie chcę pofarbować spodnie w jeden kolor, tylko będą właśnie takie niepowtarzalne. To są design i nikt nie potrafi powtórzyć tego samego. Zostawię na trochę, bo chcę, żeby były bardziej rozjaśnione, więc zostawię to tak na 15 minut i potem po 15 minutach położę to wszystko w taką siatkę, woreczek i włożę do maszyny. Dlaczego do siatki? Ponieważ nie chcę zepsuć maszyny. Kiedy będziemy prać, te wszystkie tutaj nicie mogą odlatywać, więc mogą zatkać naszą maszynę. Dlatego kładę to w specjalną siateczkę i później te wszystkie nicie, nadmiar, które odpadną w trakcie prania, zostaną w tym woreczku. Wyczepię, wyczyszczę i wtedy już jak wysną, będę prasować. To na razie tyle. Więc dzisiaj zrobiliśmy z Wami przeróbkę spodni i oprócz tego, że powiększyliśmy zwykłe spodnie na dowolną ilość centymetrów, na ile potrzebujemy, bo w ten sposób pozwala nam wszywać taśmę w pas dowolnej szerokości. Jeżeli nie chcemy poszerzać na dole, to możemy tylko górną część, a tam zrobić właściwie takim trójkątnikiem i nie będzie to widoczne, ale w ten sposób możemy poszerzać na dowolną ilość centymetrów. Tylko tego jest za mało. Jak zwykle lubię dodać coś od siebie, zmienić, transformować tą rzecz. Jest wielka niespodzianka dla mojego męża. On dał zgodę na to, że te spodnie się zmienią, ale jeszcze nie wie, co na niego czeka. Więc zobaczę reakcję później, jak już spodnie będą gotowe. Więc krok po kroku pokazałam Wam, jak można przerobić te spodnie, jak możemy wykorzystać podręczne resztki materiału, dżinsów, koronki, aplikacji, ręczników, wszystko, co tylko mamy do dekoracji naszych rzeczy. To jest kolejny projekt, który Wam pokazuję i bierzcie na uwagę. Nie musicie powtórzyć go 100%. Natomiast jako pomysł, jak możecie wykorzystać dla swoich celów. Nauczyciel ze mnie kiepskiej. Nigdy nie umiałam zadość tłumaczyć. Łatwiej zrobić samemu 5 razy, jak 1 raz nauczyć kogoś. No ale starałam się naprawdę, uwierzcie mi, bardzo się starałam i za to proszę w podziękowanie palec do góry. Subskrybujcie mój kanał. Ja życzę Wam dużo szczęścia, kreatywności, realizacji Waszych pomysłów i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Oglądajcie wideo i powtarzajcie moje projekty.